Cześć żeglarze. Cześć. W różnych miejscach świata różnie się żegluje, no wiadomo, są różne warunki, zwyczaje, przyzwyczajenia. No i postanowiliśmy o tym porozmawiać z autorami bloga Sail Home. Aleksandra i Antony pływają jachtem o pięknej nazwie Amneris. Opowiadają nam wszystkim, fascynatom żeglarstwa, jak się pływa w okolicach Cornwalli i pokazują tamtejsze wody. No i porozmawiamy sobie jak żeglarze z żeglarzami o tym, jak się pływa w Grecji, o tym, jak się pływa w Wielkiej Brytanii, w Cornwalli, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, jakie my mamy doświadczenie, jakie oni mają doświadczenia. Zapraszamy. Antony musi sobie radzić z polskim. No. I sobie poradzi, nie ma wyjścia. Ale będą błędów. Choć raz ty będziesz robił błędy, jak nie... Jak mówiłem po angielsku, to jest też pełno błędów. Także... Będzie ciekawe dla Polaków. Tak myślę, tak. No ale co, spotykamy się po to, żeby sobie poopowiadać troszkę, jak się pływa w Grecji, no bo my pływamy głównie w Grecji, wy pływacie w UK, więc pomyśleliśmy sobie, że jest super wymienić się doświadczeniami, no i pokazać też innym osobom, które nas oglądają, jakie są różnice, no bo te różnice są duże i fajnie o nich porozmawiać. W Grecji mariny w zasadzie są dwa typy. Tak? To znaczy jeden to są miejskie keje, a drugie to są takie mariny klasyczne, prywatne. Większość zdecydowana na wyspach greckich to są miejskie keje. O, jak pięknie. Czyli przypływa się w zasadzie do środka miasteczka. Tak, w centrum praktycznie. W wielu miastach, jest kilka wyjątków i tam się cumuje. No, zazwyczaj nawet jest miejsce. Rzadko bywa, że nie ma miejsca. No jak się nie ma miejsca, to wtedy się cumuje gdzieś tam na kotwicy. No są takie miejsca, zatoczce. gdzie Hydra z tego słynie, Tak. że tam praktycznie nie da się zacumować. Tak. To jest mały port, a bardzo ciekawe miejsce, gdzie często ludzie właśnie. przepływają. No, opowiadaliśmy w którymś tam odcinku. Więc, ale ceny, w zasadzie nie spotkaliśmy ceny wyższej niż 30 euro. 30 euro to było Santorini. Tak. No to wiadomo, Santorini jako 30 euro. A zazwyczaj płacimy 5 euro, może 10 euro. Nawet zdarzało się, że mniej. Oczywiście to zależy od tego, czy się bierze wodę, czy się bierze elektryczność, bo wtedy jest wyższa cena. I różne są systemy. Na przykład na wyspie Poros przychodzi człowiek i pyta, ile zużyjecie prądu? I oczywiście nikt nie wie, ile się zużyje prądu, więc ludzie mówią, no nie wiem, za 5, 10, 15 euro i tak dalej. W rzeczywistości tak naprawdę to się zużywa za 2 pewnie, no ale ludzie jakby kupują z góry, płacą, dostają kartę i po prostu mają te. Z kolei na innych wyspach, jak na przykład na Agistrii, która jest niedaleko Aginy, to jest taka sytuacja, że przychodzi człowiek z obsługi, wypożycza ci kartę, ty wsadzasz tą kartę i potem licznik bije, prawda? I byliśmy ostatnio, wypożyczyliśmy kartę za 5 euro, to była taka kaucja, a samej opłaty było poniżej 2 euro. Także takie są opłaty w Grecji. Mieliśmy podobną kartę właśnie z prądem w Dartmouth, bo w Anglii, właśnie w Cornwalli też jest taka sytuacja, że są miejskie mariny i keje miejskie w sumie i mariny i różnica jest też duża, chociaż ceny i tak są porównywalnie dużo wyższe, tak? I Dartmouth, tak? Była ta miejska kaja? A też były takie, że karta się w Torquay, karta była na prąd. I myśmy te karty mieli, to jak się skończyła, to następna trzeba było też włożyć. Podobna sytuacja, ale nie pamiętam, jakie tam ceny były tych kart. Pamiętam. Około 28 funtów, ale mamy umowę. Tak, ale nasza. Generalnie, bo Marcin pytał, jak ktoś przypłynie, czyli jak się przypływa do jakiejś mariny na jedną noc, to 28-30 funtów
co jest dość sporo. W tym jest chyba I prąd zazwyczaj. Amneris jest 8 metrów. Niestety w Anglii te mariny są drogie, już dużo lepsze są mooringi, warunki są piękne. Warunki są bardzo dobre w tych marinach. A w Grecji? No, w Grecji nie można liczyć na zbyt wiele. To są po prostu keje miejskie, no i ani łazienki, ani... Po prostu jest keja, na której jest prąd, woda i to już jest dużo, prawda? Raczej nie ma mooringów, więc trzeba cumować z kotwicą. Często, nie wiem czy często, ale zdarza się, że w ogóle nie można znaleźć obsługi, zwłaszcza poza sezonem. Przypływamy i nawet nie mamy komu zapłacić za marinę. Raz mieliśmy taką sytuację, to przypomnę, bardzo była fajna. Byliśmy na Krecie w Chanii i rozglądaliśmy się, chcieliśmy zapłacić za keję miejską, tak? To była keja w środku miasta, nawet w zasadzie 4 metry dalej była knajpa z głośną muzyką, więc troszkę też powiedzmy nie mogliśmy spać. No ale wypływaliśmy następnego dnia rano i nie znaleźliśmy, no to mówimy, no to płyniemy, tak? I wypływamy, a tutaj jakiś statek wycieczkowy i zaczynają do nas machać i tam chyba trąbić, że wracajcie, bo trzeba zapłacić za port. No to wróciliśmy, fajnie, no, w końcu tam ktoś się pojawił, no i się okazało, że to było 2 euro zapłacone. Ale porządek musi być, w Grecji również. Tam za mocne wiatry wieją? Mieliście taką sytuację już? Tak. Ogólnie jest tak, że pogoda w Grecji jest oczywiście słoneczna i bardzo przyjemna. Natomiast na morzu, na Cykladach, na Morzu Egejskim, to latem, a w zasadzie od maja do października, to wieje taki wiatr, który nazywa się Meltemi. I to jest wiatr, który wieje z północy. Zawsze. Meltemi, tak? Meltemi, tak. Meltemi, Tak. W lipcu i sierpniu zdarza się, że właśnie wieje najmocniej, wtedy gdy jest szczyt sezonu. Także to trzeba zawsze brać pod uwagę. Z kolei na Wyspach Jońskich, które są na zachód od Grecji, to jest bardzo słaby wiatr i tam ten Meltemi nie dochodzi. Ale jest taki, że jak sztormowy, czy taki, że fajnie wieje, dobrze się żegluje? No to jest taki wiatr, to nie jest sztormowy wiatr, ale 6-7 w skali Beauforta potrafi być. No to tak już Jest okej. 6-7. No może rzeczywiście w takiej ciepłej Grecji, gdzie jest ładna pogoda, to łatwiej, bo w Kornwalii jakoś sobie nie wyobrażam, że wynajmujemy łódkę na tydzień, bo możemy przyjechać i przez tydzień nawet nie wypłyniemy z mariny, no i tyle, nie? Więc tam od Atlantyku potrafi tak zawiać, tak zahuśtać, że no się nie wypłynie takim małym czymś, albo gdzieś tak tylko tak troszeczkę z porciku do porciku, ale nie na dużą wodę, no bo się nie da. W Anglii mamy pływy. No właśnie. I bardzo lubię żeglować. I to całe planowanie z pływami Takim- jest też zupełnie inne. No Tak. tak, to nas często ograniczyło, że nie mogliśmy wypłynąć teraz, bo musimy poczekać na taki pływ, a wracać musimy, jak tutaj trzeba wracać, aż będzie, trzeba mieć więcej czasu na powrót pod prąd, wiatr, to tutaj jeszcze trzeba się zastanowić, w którą stronę będzie pływ, jak planujemy z pływami. Są tabele specjalnie, wszystko książki, według- takie tabele, atlasy, w których są te kierunki, o której godzinie, w którą stronę, tak? Tak, jest Tidal Stream Atlas. A tam gdzie pływacie, jak silne są wpływy? Może być nawet 4 węzłów. Ale Najczęściej koło 2, tak? Najczęściej koło 2 węzłów. południowe Francja nawet 8-9. Tam wyspy normandzkie, tak? Tak. A jeszcze do tego dochodzi następna rzecz, że ten pływ jest jeszcze góra i dół, więc zostając na kotwicy to jest dopiero challenge, bo trzeba przewidzieć
Jak przypłynęliśmy i zostajemy na przykład tam na 9 metrach, bo mamy tam ograniczoną ilość łańcucha, to musimy wiedzieć, w jakim jesteśmy fazie pływu, jak będzie i kiedy będzie na samym dole i jak będzie na samej górze. Czy nie siądziemy, czy nie odpłyniemy, czy to wytrzyma ten nasz łańcuch, jeszcze mamy trochę liny, więc duże zmierze takie, tu nie możemy, bo jest teraz akurat spring, czyli ten mocniejszy pływ, musimy jak będzie nip, czyli dopiero później, musimy przeliczyć jaki będzie pływ, o której godzinie tam, bo możemy sobie na przykład pojechać na kotwicę w jakimś tam porze. To niesamowite. Dlatego w Anglii oczywiście wiatry to ważne, ale mówimy tide is king. Każda sytuacja pływ. Każde planowanie To zaczynamy od najważniejsze. pływów. Nawet sumowanie. No to Też. w Grecji nie. W jednym Na zasadzie wiatr. pływy to- W Grecji jest 10 cm pływu. Oczywiście to Nie zależy. musimy myśleć. Zależy, są takie rejony Grecji, że tam jest ponad pół metra, może nawet więcej, 80, ale tam, gdzie my pływamy, czyli te wyspy na Cykladach, to jest praktycznie nikt sobie tym głowy nie zawraca i to jest żaden, ani prądów nie ma, bo w zasadzie są, jeśli są, to maksymalnie metr, może jeden węzeł i to wszystko. Ale wygodnie. A powiedzcie, bo ciekawiło mnie bardzo sposób cumowania, bo to też inaczej troszkę się cumuje w różnych rejonach. W Grecji no to się mówi, jest sposób śródziemnomorski, czyli klasycznie, prawda, czyli rufą do kei i albo na mooring, albo na kotwicę. I to jest taki podstawowy sposób, wszyscy tak cumują, no to jakby związane z tym, że tam oczywiście więcej jachtów się mieści. Ale też słyszałem, że osoby, które przyjeżdżają czy z Anglii, czy z innych krajów, no to też jakby muszą się przestawić, bo jakby się sumuje inaczej. Dość tradycyjnie. Longside. Tak, alongside albo do berth. Co jest berth? Także normalnie, bo te pontony są, te keje są pływające, także pływy nas wtedy nie obowiązują, można się normalnie, albo można się normalnie przysumować, albo do murów jakichś, ale to wtedy trzeba wiedzieć ile liny zostawić, cumy zostawić, bo może się okazać, że się zawiśnie na murku i wtedy to jest straszny wstyd. Wydaje mi się, że to jest podstawowa różnica właśnie, że w Grecji, w Morzu Śródziemnym można tak cumować, dlatego że nie ma tych pływów, prawda? I w związku z tym łódka przyczepi się cumami rufowymi, no i po prostu one są, tak? I się nie zmieniają. Gdybyście tak zrobili w Anglii, no to albo łódka by zaczęła wisieć, albo po prostu by utonęła razem z tym, no. Więc dlatego muszą być te pontony takie, które zdaje się są na takich palach, nie? Tak. I one po prostu góra-dół pływają razem z wodą. A też jeszcze byłem ciekaw, jak nawigujecie, bo też nas pytali widzowie, byli zainteresowani tym, jakich ploterów, jakich urządzeń, jakiego oprogramowania używamy do nawigowania. Jak to jest u Was? Jak Wy to rozwiązujecie? No bo zwłaszcza w Anglii, tak, gdzie są pływy i prądy. Przede wszystkim papierowe mapy, to jest taka podstawa, bo on to nie tak tradycyjnie. Mamy takiego Garmina, ale ciągle go jakoś nie odświeżaliśmy map i mamy tam dość określony ten zakres. Zazwyczaj go w ogóle nie włączamy. Bardzo stary Garmin, ale mamy tablet. Jest aplikacja Marine Navigator, ale lubię mapy papierowe. No, może papierowych map nie używamy tak często. Locji używamy. Używamy oczywiście Locji, tak, żeby każdy port zobaczyć sobie na tym, jak on wygląda, plus jakie są tam warunki i tak dalej. 2 plotery mamy na jachcie. Po prawej i lewej stronie mamy 2 koła, no to jest jeden ploter i drugi ploter. I tam jest mapa Grecji. A oprócz tego mamy jeszcze też na tablecie aplikację, używamy takiej iSailor. I to jest podobnie, tak, po prostu kupuje się mapy.
w sklepie. I no właśnie można też potem na telefonie mieć tą mapę, jest na tej samej licencji, jak i na tym, więc po prostu łatwo czasem sobie wyciągnąć i zobaczyć się, gdzie się jest. No i oczywiście zawsze mamy też aplikacje pogodowe, prawda? No bo ważna rzecz jest znać pogodę. Kiedyś to się szło... Aplikacje Predict Wind czy Windy. Używamy głównie Windy, ale nie tylko, dlatego że te aplikacje różnie pokazują. No ale to jest podstawowa rzecz, że zawsze zanim wypłyniemy, no to sprawdzamy dokładnie pogodę. Sprawdzamy również burze, bo czasem się zdarzają. Jest też osobna aplikacja, a chyba Windy też być może teraz już ma burzę, bo kilka razy nas złapały burze. Kiedyś się chodziło do mariny i się brało po prostu pogodę i wydruk, no ale teraz w zasadzie wszystko się ma w tablecie albo telefonie i się po prostu sprawdza, tak? Więc no, my bardzo uważamy na to, żeby zanim się wypłynie, po prostu mieć pełną jasność, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę. No. Nawet w takim dobrym miejscu, które się wydaje takie spokojne, nie? Tak. No, ale różnie bywa, nie, no, ale po prostu są oczywiście większość jest pogoda. No teraz mieliśmy taką właśnie też przygodę jak z Naxos, żeśmy wracali do Aten czy do Lavrio. To front burzowy przechodził i łódki tańczyły w porcie. A my wypływaliśmy o 4 chyba rano w burzy tak naprawdę, czyli grzmiało tam i z powrotem, tylko że ja widziałem na mapie, że te burze po prostu już jest końcówka, tak, że już one jakby się kończą. W związku z tym wypłynęliśmy, faktycznie się one skończyły, przeszedł ten front. No, ale zdarzają się. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, zawsze jesteśmy w kamizelkach. Tam w zasadzie wszyscy Brytyjczycy, jak się tak ogląda, to wchodząc na łódkę, pach, kamizelka i już całe to odwijanie się, już wszystko, już są w kamizelkach. Wchodzi się na łódkę, jest się w kamizelkach. Też tak się przyzwyczailiśmy. No w Grecji tego nie ma. W Grecji tego nie ma. W zasadzie, no bo to jest tak bardziej wakacyjnie, ludzie podchodzą. Natomiast oczywiście, my też tego pilnujemy, żeby na pewno jak w nocy płyniemy, to absolutnie jesteśmy wpięci jako zasada. Natomiast w ciągu dnia, gdy jest większa fala, to też zakładamy kamizelki, no bo jednak... No tak generalnie... No rzeczywiście, tak jak mówisz, wakacyjnie, letnio, nie? No to trudno, że cały czas mi tam... No ale jak się płynie na silniku przez kilka godzin, no to trudno kogoś zmusić, żeby nosił kamizelkę, no. Jak nie ma fali, lustro wody i się płynie. No my tak mamy. Ale tak naprawdę taki nawyk jest i wszyscy tak mają. Wchodzi się na łódkę, pach, kamizelkę i dopiero wszystko się dzieje. Tak jak pasy w samochodzie, nie? Zapinam nawet jak, nie wiem, na parkingu manewruję, jest taki odruch. Tak, kamizelka jest kiedykolwiek chcesz. I kiedykolwiek kapitan mówi. Aha, czyli nie ma przepisu, że ta kamizelka musi być. Oni po prostu je zakładają wszyscy. Tak. Kamizelka musi być na jachcie. Na jachcie, ale nie musisz wykorzystać. Ale widziałeś kogoś, że płynął bez? No chyba nie, po prostu wszyscy, nawet na dinghy, także to takie... Ale trudniejsze są te warunki. No. Może tak, bo też kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, no, tradycji. Dla mnie jest automatyczne. Tak, właśnie też tak. Okay, guys, I'm recording. Don't talk about damage. What damage? There's no damage. No damage. Here. No, ja myślę, że to była bardzo fajna rozmowa. Ja się sporo dowiedziałam. Bardzo Wam za to dziękuję. I nabrałam ochoty na to, żeby popływać gdzieś w Waszych rejonach. Zapraszamy. Było nam bardzo miło, dziękujemy. Dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy o Grecji, których nie wiedzieliśmy, głównie z cenami. Myślałam, że Grecja jest droga i to miłe zaskoczenie od Was, że niekoniecznie. Gdzie jest pół od Grecji i Anglii? Pół drogi między Grecją a Anglią się spotykamy. Ja myślę, że między Warszawą a Krakowem jest bliżej. Patrzcie jak teraz. Stryk i już jesteśmy razem. No i dzięki, też się dużo dowiedziałem, zwłaszcza właśnie o tych trudnych warunkach. No nie wiedziałem, że aż tak trudne te warunki są. I że tyle trzeba myśleć. Że trzeba tyle myśleć właśnie o tych pływach, że lepiej cumy na sztywno nie przyczepiać do kei. No, także dzięki.
Dobra. To do zobaczenia dobra. następnego Dziękuję. szajdzie. Cześć. Włączamy, które tu się najpierw, tak? Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.